Arkanga, beyond crypto. Ale widać. Dajcie znać, czy teraz słychać. Moi drodzy, mamy tutaj chochlika w studiu. Niech ktoś napisze, czy nas słychać, a ja zacznę znowuż od początku. Pam, param, pam, pam. Teraz słychać. No dobra, to zapominamy o ostatnie 15 sekund. 3, 4. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 3 dzień października 2023 roku. Imieniny obchodzą Sierosław i Kandet, których bardzo serdecznie pozdrawiamy. Z Gdańska, skąd nadajemy dzisiaj 16 stopni Celsjusza. Tutaj jest przeważnie słonecznie. Blok BTC 810 433, cena KNG 1,62 USDT, cena cash 293 KNG, co oznacza, że cash w przeliczeniu na złotówki jest warty ponad 2000 zł, a to znowuż oznacza, że Kanga jest wyceniona na ponad 52 miliony złotych. To jest kwadrans z Kangą, wydanie 169. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, pytanie teologiczne. Gdzie w Biblii jest napisane, że Jezus pochodził z centralnej Polski? No nie pochodził, więc chyba nie jest napisane. Ale jest taki fragment, który mówi, że Jezus przemówił do ludzi z Łodzi. I to tyle, a teraz przechodzimy do mniej poważnych tematów. Powiedz proszę, co takiego dzieje się w świecie Bitcoina i Ethereum? Oj, no tutaj zamieszanie całkiem spore. Mamy bardzo... No bardzo dużo się dzieje. Aktualna cena Bitcoina to około 27 700. Można powiedzieć, że niedźwiedzie się poddały w pewnym momencie, bo cena wyskoczyła do ponad 28 000. Widać wyraźnie, że byki ciągną. Nasi przepowiadacze, wróżbici, analitycy i inni, którzy wróżą z fusów, również mówią o tym, że 31 000 to jest ten poziom, którego należy się spodziewać, do którego byki dążą. Przebicie go to jest oczywiście pokazanie siły byków. Niemniej jednak powszechnym jest mówienie, że jeżeli jednak nie zanotujemy tego wzrostu w krótkim czasie, albo co gorsza się okaże, że będziemy mieli gwałtowne spadki, takie bardzo istotne, no to wtedy oznacza, że jednak to był fałszywy alarm, to był taki bull trap i będziemy mieli spadek. Nawet niektórzy mówią poniżej 25 000, 24 800, 24 500, takie kwoty się pojawiają. Ja przypomnę, że tydzień temu Tomek mówił o tym, że on się właśnie spodziewa tego typu sytuacji, że będzie jakiś wzrost, nawet może silny, ale że z powrotem wrócimy do ceny poniżej 25 000 na chwilę i wtedy zaczną się już kolejne wzrosty i już nie zobaczymy 25.
Także zobaczymy, jak nasz tutaj domowy wróżbita dobrze przewidział. Ja oczywiście tak sobie trochę te podśmiechujki robię, ale to wiele osób, które oglądam, które słucham, faktycznie poświęca dużo czasu i ma dużą wiedzę na ten temat, choćby właśnie Tomek, który analizuje rynki. Łukasz, a powiedz, bo użyłeś takiego słowa ostatnio, po raz kolejny zarzucono nam, że mamy klątwę wiedzę i używamy słów, których nikt nie rozumie. Co to jest bull trap? Bull trap. Bull trap to jest pułapka na byki, czyli właśnie taki pozorny wzrost, który wszyscy mówią, o to już lecimy to the moon mamy, ale tak naprawdę potem zaraz są gwałtowne spadki. Ci, co kupili na tych wysokich cenach, po prostu dali się złapać w pułapkę. Podobnie mamy pułapkę na niedźwiedzie, czyli przy jakichś dużych wzrostach nagle jest jakaś korekta, spadki i niektórzy zaczynają w panice sprzedawać, żeby odzyskać kapitał, bo spodziewają się dalszych spadków, a tutaj się okazuje, że jednak to była pułapka na niedźwiedzie i wzrosty dalej są kontynuowane. Nie na niedźwiedzie, bull trap. Bull trap to jest na byki, jeżeli jest pozorny wzrost, a na niedźwiedzie wtedy, gdy mamy pozorny spadek. To samo z Ethereum, można powiedzieć, jest nerwowo. Tutaj w ogóle jest bardzo ciekawie, cena prawie $1670. Cel, który sobie byki postawiły według wielu analityków, to jest przebicie 1740-1750 i osiągnięcie tego poziomu będzie oznaczało zamknięcie takiej formacji double bottom, czyli takich podwójnych spadków i to będzie bardzo silny sygnał do tego, żeby były kontynuowane wzrosty zgodnie z analizą techniczną i tymi, którzy zgodzą się z tą formacją, rozpoznaniem tej formacji, możemy widzieć wzrosty i tutaj niektórzy mówią, że zbliżymy się bardzo blisko do $2000, ale oczywiście nie brak też głosów takich, którzy mówią, że to jeszcze nie te wzrosty, jeszcze możemy się zdziwić, chociaż bardzo mało osób, naprawdę bardzo mało osób mówi o spadkach na Ethereum. To jest dziwne, tutaj ciężko było mi zanotować jakieś istotne głosy związane z tym, że będzie cena na przykład poniżej 1600 czy poniżej $1500. Tutaj raczej takich głosów nie widziałem. No dobra, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Co według Ciebie musiałoby się wydarzyć, żeby cena Ethereum i Bitcoina faktycznie zanurkowała w dół? Z wydarzeń fundamentalnych, no bo teraz sobie myślę o przyszłości, o tym, co się będzie działo. I jedyna rzecz, która mi przychodzi do głowy, która będzie miała wpływ na cenę, no to jest ta zgoda na ETF dla Kroka. No jeżeli będzie zgoda, a wygląda na to, że faktycznie ta zgoda się zbliża i to takimi mocnymi, dużymi krokami, no to będzie na pewno bardzo byczy sygnał. Odmowa jakaś taka formalna, tak. To byłby na pewno silny sygnał spadkowy, ale nie przeceniałbym go, bo rynek jest raczej napięty. Tutaj nie widzę takiego podejścia, że spodziewane są spadki, chociaż oglądałem kilka takich analiz, które pokazują, że aktualna sytuacja, tylko w mniejszej skali, bardzo przypomina to, co się działo podczas ostatniej hossy, gdzie mieliśmy podwójny szczyt, takie w okolicach $70,000, potem spadek i ten trzeci szczyt porównywany jest z tym szczytem, który jest w tej chwili, a dwa poprzednie, które miały w okolicach $30,000, są porównywane z tymi szczytami, które były te 2,5 roku temu. No, jak zawsze, można powiedzieć, cena albo wzrośnie, albo spadnie, no chyba że pójdzie bokiem, na pewno będę miał rację, tak? Więc no, każdy ma swoją teorię, a ten, kto trafi, na pewno będzie okrzyknięty królem. No tu bardzo ciekawa była sytuacja z ETH, no bo przecież zostały zatwierdzone ETF-y na ETH, tylko właśnie, to jest bardzo istotna sprawa. To nie jest ETF związany z kupnem czy posiadaniem prawdziwych ETH, tylko to jest ETF związany z futuresami dotyczącymi ETH, czyli tam nie dochodzi do zakupu żadnego ETH, nie ma żadnej tego typu transakcji, więc to nie wpływa
na rynek. Zresztą można zobaczyć, co się stało. SEC zatwierdził, teraz nie pamiętam, 7 czy 9 ETF-ów na ETH, zatwierdził je wszystkie naraz, bo powiedział, że chce uniknąć sytuacji tego, że jakiś jeden ETF uprzywilejowany. Więc wszystkie 9 wystartowało tego samego dnia, no i obroty, jakie były pierwszego dnia na giełdzie, są, powiedziałbym, bardzo mocno rozczarowujące. Tutaj pojawia się cena, obrót w wysokości $2 milionów. Sumaryczny obrót. Tam z tych zatwierdzonych ETF-ów tylko kilka jest czysto ETH, część jest miksów Bitcoin plus ETH, ale jest kilka czystych ETH. Największy 880 000 obrotu, no to pokazuje, że rynek raczej oczekuje na te spoty, właśnie na te prawdziwe, związane z zakupem kryptowaluty. Tak dla porównania, jak startował ETF, też futuresowy na Bitcoinie w 2021 roku, to pierwszego dnia wiesz, jaki miał obrót? Właśnie sobie zapisałem to. No na pewno większy. Większy, 1000 razy. No, okej. Tak, także to pokazuje, że mamy naprawdę tutaj, rynek nie chce futuresów, rynek nie chce już kontraktów, nie chce syntetyków, chce prawdziwej kryptowaluty, chce prawdziwego ETH, prawdziwego Bitcoina i tutaj naciski są duże. W ogóle oglądałem ostatnio przesłuchania przed Komisją Senacką, kolejne przesłuchania Gary'ego Genslera i ja muszę powiedzieć, że to, co tam się dzieje, to jest... No zachęcam wszystkich do tego, żeby obejrzeć sobie te przesłuchania. Grillowanie Gary'ego Genslera to jest naprawdę mało powiedziane. No, Gary Gensler rzekomo gdzieś w prywatnej rozmowie powiedział, że ma teraz swój prywatny Wietnam. No chyba nawet gorzej, bo po prostu robią... Jesień średniowiecza. Tak, to co tam się dzieje, to jest jakby tak merytorycznego nacisku ze strony przesłuchujących go osób naprawdę nie spodziewałem się. To są pytania bardzo konkretne, bardzo takie proste do udzielenia odpowiedzi. Tak, nie. Czy Bitcoin jest security? Takie pada pytanie. A Gary Gensler zaczyna opowiadać, jaka jest pogoda. No i tak. Dosłownie tam naciski są bardzo, bardzo mocne i kilka razy od przewodniczącego tej komisji padło stwierdzenie, nie zacytuję dosłownie, ale powiedział, czy wie pan, czy chce pan być pierwszą osobą, która będzie odwołana przymusowo ze stanowiska szefa SEC-u. Tak. Czy chce pan być pierwszą osobą, bo widzę, że pan do tego dąży. Straszne pytanie. To jest naprawdę, pan Gary, no nie zazdroszczę mu, on naprawdę tam się pocił, a jego zachowanie jakby, no ja nie rozumiem, o co chodzi. To troszeczkę mi przypomina to, co się dzieje w Polsce. Przepraszam, że wyjdę trochę politycznie, ale no jak widzę prezesa Banku Centralnego, Banku Narodowego, który mówi o tym, że ponieważ inflacja spada, to ceny spadają, to no, naprawdę ciśnie mi się na oczy powiedzenie, że jeżeli ja przytyłem w zeszłym miesiącu 13 kilo, a w tym 8, to wcale nie oznacza, że schudłem. Dalej tyję, nie? Tylko to, że mniej tyję, to wcale nie oznacza, że chudnę, więc to... Zbliżają się, chociaż jesteśmy apolityczni, zbliżają się w Polsce wybory, więc wiadomo, trzeba stosować różne mechanizmy. A propos w ogóle dziwnych rzeczy, pogadajmy chwilę o Binance'ie i o Coinbase'ie, czyli o dwóch takich naszych giga liderach na tym rynku. Z Binance'a ewidentnie spada w tej chwili ciśnienie. Bardzo. Po raz kolejny obrót na Bitcoinie, na samym Binance'ie spadł bardzo, bardzo mocno. W jakimś krótkim okresie gdzieś widziałem taką statystykę, że prawie o 50%. Taki spadek miał miejsce również w kwietniu, wtedy kiedy Binance przywrócił prowizję na rynku spot, co no, jakoś tam wpłynęło, ale Binance w ogóle jest w odwrocie. Wycofuje się z Rosji, odsprzedaje do jakby rosyjskiej giełdy swoją jednostkę rosyjską. Ludzie z kluczowego managementu Binance opuszczają pokład. Jednocześnie wycofuje się z kolejnych państw europejskich.
jakby CZ stracił w tej chwili chyba siłę do walki. Równolegle Coinbase nie odpuszcza. Coinbase, który nie zgadza się z SEC-iem w Stanach, któremu również w Stanach wytoczono proces, no bo przypomnijmy, że i Coinbase i Binance US toczy walkę z SEC-iem amerykańskim, ale Coinbase mówi, że będzie walczył, że nie będzie się poddawał, nie będzie się wycofywał. Jak to oceniasz w ogóle? Jaką masz tutaj intuicję? Czy CZ, może on po prostu chce się... No nie, dobra, powiedz co myślisz. No ja powtórzę to, co już raz mówiłem, to znaczy mam takie podejrzenie, że ta cała akcja związana z atakiem na krypto to była akcja, która miała na celu wywalenie spółek offshore'owych z obrotu krypto w Stanach Zjednoczonych. Tym regulatorom amerykańskim zależało na tym, żeby spółki, które będą dostarczały usługi finansowe związane z krypto, giełdy, przede wszystkim giełdy, żeby to były firmy amerykańskie działające na rynku amerykańskim, na prawie amerykańskim, kontrolowane ze Stanów, a nie jako spółki offshore'owe z ewentualnymi oddziałami w Stanach. To na pewno, a już na pewno nie chcieliby, żeby to były Chiny. Ciekawe, bo jeden z zarzutów SEC-u wobec Binance US jest to, że faktycznym liderem, faktycznym szefem tego projektu był CZ, a nie tam... Słusznie. Zresztą wszyscy o tym wiedzieli, ale to jakby potwierdza twoją teorię. Tak, powiedziałbym, że to jest dla mnie jedyne racjonalne uzasadnienie tego, co się działo. Oni nie mogli tego zrobić w sposób oficjalny, bo to mogłoby mieć jakieś reperkusje prawne, natomiast działali po prostu tak jak mogli i dążą do tego, żeby wyłonił się 1, 2, może 3 liderów, których służby amerykańskie będą w stanie kontrolować, bo to pamiętajmy, tu chodzi o kontrolę, a nie o dobro obywateli, więc Coinbase wygląda na tego typu spółkę, która może działać jako spółka całkowicie w Stanach, zależna od Stanów, kontrolowalna przez służby amerykańskie i to, że ona teraz jest niby atakowana, to można powiedzieć, że nawet przysparza jej profitów i chwały, no bo ona się broni, tu wszyscy mówią, w ogóle wszelkie podejrzenia co do tego, że oni współpracują z rządem są odsunięte. No, Mariusz przypomniał o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mariusz przypomniał, że Coinbase jest na giełdzie, normalnej giełdzie, tak? Na Nasdaqu jest, tak. Dokładnie. I to oznacza, zresztą rozmawialiśmy o tym wcześniej, że skoro został dopuszczony do obrotu na Nasdaqu, to znaczy, że SEC wydawał zgodę i musiał robić jakiś audyt wcześniej. Także prospekt emisyjny zatwierdzał, w którym jest napisane, co robi Coinbase. Zresztą Coinbase do tej pory wypomina SEC-owi, że przecież oni w swoim projekcie, tym prospekcie emisyjnym mówili na przykład o stakingu, mówili o obrocie kryptowalutami i SEC tam nic nie miał wątpliwości, a teraz nagle zmienia zdanie. Naprawdę wydaje mi się, że to jest działanie związane z tym, żeby uzyskać większą kontrolę, żeby móc wpływać, bo pamiętajmy, rynek kryptowalut był już kilkukrotnie, już była próba przejęcia go przez duże instytucje finansowe. Choćby fork Bitcoina, w którym, wspominałem tydzień temu chyba o tej książce Block Size Wars, gdzie były działania związane z tym, żeby jak traktować Bitcoina, czy Bitcoina traktować jako instrument, który służy do płacenia, tak, czy instrument, który służy do przechowywania wartości. Czyli do inwestycji. No i tam instytucje finansowe przegrały. Nie udało się wypromować Bitcoin Casha, nie udało się tego z Bitcoina zrobić instrumentu do płacenia, tylko społeczność zadecydowała, że to będzie jednak takie cyfrowe złoto. I można powiedzieć, że ta batalia została wygrana. Co teraz będzie, no to zobaczymy, bo zwróćmy uwagę, że właśnie działania, powstawanie na przykład spotowego ETF-a na Bitcoinie, to może być pewna możliwość nacisku. Moja prywatna opinia jest taka, że ETF bitcoinowy jest po to, żeby właśnie wielkie instytucje zdominowały ten rynek. To jest moje zdanie. Teraz dorzućmy do naszej teorii spiskowej jeszcze jeden kamyczek. Otóż jednym z powodów, dla którego ETF-y, te ETH były zatwierdzone, czy mogą być zatwierdzone, to jest to, że
kurczę, teraz nie pamiętam, czy to był ten spotowy, który dopiero będzie zatwierdzony, czy ten, który już został zatwierdzony, ale jeden z prowadzących ten ETF powiedział, że 10% swoich zysków z prowadzenia tego ETF-a będzie przeznaczał na development ETH. A to może oznaczać, że mają bardzo silną siłę, mają nacisk na development, a jeśli mają nacisk na development, no to sterują, w którym kierunku się rozwija ETH i mogą tym sterować. Uwaga, BlackRock napisał o Bitcoinie to samo. Czyli, że część zysków z prowadzenia ETF-u będzie przeznaczona na development Bitcoina. To jest coś bardzo... Ale wytłumacz mi jedną rzecz, no bo przecież, żeby wprowadzić zmianę w kodzie Bitcoina, użyję tak, to musi być konsensus górników, oni muszą się na to zgodzić. Nie tylko górników, ale wszystkich, którzy prowadzą nody, bo tak naprawdę gdybyśmy mieli tylko górników, to faktycznie poprzednia zmiana byłaby przegrana przez społeczność, ale głosuje każdy nod. Każdy węzeł sieci Bitcoina głosuje i się okazało, że faktycznie społeczność niegórnicza przeważyła podczas ostatniego głosowania w sprawie wielkości bloku. Zdecydowała o tym, że jednak zostaliśmy przy rozmiarze 1 megabajta i jakby nie przyspieszania tej sieci. W konsekwencji bardzo tutaj moglibyśmy długo o tym rozmawiać. Musimy nagrać no comment o tym, jak zachodzą zmiany na przykład w samym Bitcoinie. Jak wygląda ten proces, bo to jest mega ciekawe. Ja już czuję, że my teraz rozmawiamy o tak skomplikowanych rzeczach, że jeżeli ktoś początkujący nas ogląda, to generalnie przełącza kanały teraz. Można powiedzieć, że zmiana, która była proponowana, może doprowadzić do tego, że postawienie noda będzie dużo trudniejsze. Będzie wymagało dużo droższej maszyny i tak dalej, a przez to, że ten rozmiar bloku nie zmienił się, to dalej jest to łatwe, dalej może być kilkanaście, czy prawie chyba kilkadziesiąt tysięcy węzłów sieci Bitcoin na całym świecie prowadzonych i jakby kluczem jest właśnie to, że ci, co prowadzą węzły, decydują, no ale jeżeli nie będzie developmentu, to się może okazać, że nie mamy wyboru. Że albo wybierzemy tego Bitcoina, którym jest development, finansowany przez duże firmy finansowe, albo pozostaniemy przy stałym rozwiązaniu. Jestem ciekaw, co wtedy wtedy byłby jakiś fork, tak? Tylko, że problem byłby taki, że ten klasyczny Bitcoin byłby nierozwijany, albo zdecydowanie wolniej. Chociaż... Zobacz, jeżeli duże instytucje finansowe będą miały spota na Bitcoinie, bardzo dużo będą posiadały tych Bitcoinów, to teraz jak następuje fork, to tak naprawdę właściciele i rynek decydują, który fork jest ten właściwy, tak? Bo w którym widzą wartość. Tak było w przypadku podziału ETH, tak było w przypadku podziału Bitcoina na Bitcoin Casha i forka Bitcoina i tak samo będzie może kiedyś w przyszłości, jak zostanie wypuszczony nowy Bitcoin. I teraz może się okazać, że duże instytucje finansowe pójdą za tą zmianą, za którą oni będą, która będzie im wygodna. No, dlatego jeszcze raz powtarzam to, co mówiliśmy wcześniej. Ja wcale nie uważam, że ten ETF bitcoinowy to jest zbawienie dla rynku krypto. Ja wręcz uważam, że to jest koń trojański, który po prostu rozpędza się i wszyscy klaszczą i się cieszą. No. Oby, mówię w swoim imieniu, by się to nie udało. Łukasz, pytanie do ciebie i zaraz zaprosimy chyba Jacka, żebyśmy złapali chwilę oddechu, żeby nam powiedział, co jest nowego, ale zanim jeszcze go zaprosimy, Crypto Hodler pyta, czy transakcje peer-to-peer na Kanze przy rozliczeniu skryptiony brane są pod uwagę. To chyba ja mogę powiedzieć, że jeszcze w tej chwili nie, ale powinniśmy to niedługo dodać. To tak Oczywiście, żeby była jasność, te transakcje historyczne też będą wtedy uwzględnione. Tak. My po prostu musimy dodać, uwzględnić to w API. Także ktokolwiek nas jeszcze słucha w tej chwili z zespołu technicznego, proszę dodajcie to do tego na listę. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby zaprosić Jacka, żeby opowiedział nam, co takiego nowego będzie działo się niedługo na Kanze. Czołem Warszawa. Czołem Gdańsk, witam, pozdrawiam centralę. Słuchajcie, no jest optymistycznie na Kandze. Podczas naszej nieobecności pojawiła się nowa warstwa druga, optymizm na Kandze. No i jest to jeden z tych takich najbardziej interesujących w tej chwili projektów z ekosystemu Ethereum.
obok Arbitrum i Base to właśnie Optimism przyciąga największe zainteresowanie. Największe tam jest wskaźnik TVL, czyli zablokowanych czy zdeponowanych funduszy. No i my przyglądamy się bardzo, bardzo blisko temu blockchainowi, nazwijmy, czy temu protokołowi, to będzie może lepiej ujęte. I będziemy listowali dzisiaj nawet, o ile się nie mylę, o godzinie 13. Moim zdaniem jeden z najciekawszych projektów w tej chwili, który tam działa, i to jest Velodrome Finance, to jest DEX, to jest platforma do tego, żeby dodawać płynność, żeby swapować sobie tokeny. No i Velodrome Finance pojawia się u nas, to zresztą było oczekiwane i taki dość naturalny wybór, ponieważ to jest taki pancake swap Optimizmu, albo inaczej mówiąc Uniswap Optimizmu. Ciekawy projekt, który w tej chwili robi również ekspansję na sieć Base, co może prowadzić mnie również do zdradzenia takiej tajemnicy Poliszynela, że Base się wkrótce pojawi również na Kandze. No i jeszcze jedna tylko informacja też z kręgu optymistycznego, nazwijmy to w ten sposób. Za tydzień planujemy na Kandze dodać Xen na sieci Optimizm. Jak może słuchacze wiedzą lub nie wiedzą, Xen jest takim bardzo ciekawym, eksperymentalnym projektem, za którym stoi Jack Levin, człowiek, który był 20. pracownikiem Google'a, jednym z pierwszych inżynierów zatrudnionych do rozwoju przeglądarki Google. W każdym razie Jack Levin jest takim spiritus movens tego projektu. Jest to bardzo szeroko budowany ekosystem, o którym sobie kiedyś dość szczegółowo opowiemy, ale na razie tylko chcę zaznaczyć to, że Kanga jest jedyną giełdą na świecie, gdzie można swapować tokeny Xen pomiędzy sieciami, dlatego że nie ma oficjalnego bridge'a. W tej chwili chyba na 13 czy na 14 sieciach jest Xen. W związku z tym, jeżeli gdzieś wymieniać między sieciami, to tylko u nas. A zdradzę, dlaczego jest to ważne. Przepraszam, że Wam zajmuję jeszcze chwilę, ale jest to istotne dlatego, że w październiku rozpoczyna się 333-dniowy proces spalania tokenów Xen, które będą poprzez takie aukcje spalania wymieniane na tokeny nowego blockchaina X1. Natywny token nazywa się XN i będzie wymieniany w stosunku 1:3, czy 3:1 raczej, za token Xen, które będzie się spalało w aukcjach. Kto da więcej, ten dostanie więcej. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. I zacznie się to wszystko od Xena na Ethereum, więc w tej chwili warto jest wymieniać z wszystkich innych sieci Xeny na Ethereum, a jest to możliwe tylko u nas. No, Kanga na fali. Jacku, dziękujemy za tą informację. Faktycznie nasza nieobecność troszeczkę nam tutaj utrudniła działanie, bo akcja w Azji była bardzo, bardzo długa, prawie 3 tygodnie, powiedzmy, nie kłócąc się o dni. Ponad 2 tygodnie tak. Tour po Francji, wcześniej tour również po Stanach Zjednoczonych, także było dużo działania i tutaj od razu odpowiadam, Sławku, pytanie zadam Tobie od Zdzicha i Zbycha, Zdzichu, Rychu i Zbychu. Pytają się, czy chcielibyśmy otworzyć kantor krypto w Chiang Mai w Tajlandii. Oczywiście, że tak. To znaczy my chcemy otworzyć kantory krypto i promować ideę lokalsów i peer-to-peer wszędzie na świecie. Więc skontaktuj się z nami. Najlepiej teraz napisz na maila kantor@kanga.exchange. Proszę napisz, że masz jakiś kontakt i odezwiemy się do ciebie. No i jeszcze jedno pytanie od Mr. Daholda. Panowie, miała być informacja we wrześniu o nowej tokenomii KNG. Jaki status? No, status jest taki, że pracujemy nad tym i uwaga, nie chcę zabrzmieć, że... Follow the news, tak? Tak, bo nie o to chodzi. Fakt jest taki, że w przyszłym tygodniu mamy taką firmową, nazwijmy to generalną naradę przed ujawnieniem tokenomii KNG 2.0. Dzisiaj, nie powiem czego to dotyczyło, ale dzisiaj rano mieliśmy odprawę jeszcze medialną, tak? Czy powiedzieć o pierwszym jakimś aliansie, który w związku z tokenem KNG będzie miał miejsce i stwierdziliśmy, że nie podamy szczegółów, żeby skumulować komunikaty w jednym momencie. Pracujemy nad tym, zresztą ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz. Fakt, że coś tam się odbiło, też o czym świadczy, więc
pracujemy nad tym, ale kiedy mówię, że pracujemy, to nie dlatego, że gdzieś tam chcę to opóźnić. Generalna narada ma się odbyć w przyszłym tygodniu, no chyba, że nie będziemy jeszcze zgodni co do nowych kierunków, no to wtedy trzeba będzie ją przedłużyć, ale fakt jest taki, że spotykamy się z doradcami i z osobami, które nas wspierają w tym procesie, żeby stworzyć faktycznie nową wersję naszego white papera KNG. Tak, ja tylko dodam, że tu może nie chodzi o to, że się nie będziemy zgadzać, bo raczej zgadzamy się, bardziej chodzi o dopięcie wszystkich szczegółów. Tak. A ja tak tajemniczo tylko dodam, że odpowiem na pytanie, które nie zostało zadane. Tak, oczywiście działamy. Tak. Grzegorz pyta się, czy to prawda, że dźwignia będzie na Kanga. Nie możemy mówić follow the news, no nie? Dobra, Sławku, powiedzmy jeszcze chwilkę przy takich dużych wydarzeniach zostańmy. Stablecoiny tutaj zaczynają być na fali. Mamy bardzo dużo informacji z różnych kręgów. Na przykład bardzo ciekawa sprawa, Circle przyłączył się do Binance'a i pomaga Binance'owi w pozwie, który SEC wytoczył Binance'owi, mówiąc o tym, że BUSD jest security i tutaj Circle, można powiedzieć, supportuje, wspiera Binance'a, bo mówi, to nie może być uznane za security, bo nie spełnia testu. Przypomnę, jest taki test pana kto napisze, proszę, pomóżcie mi, jak się nazywa ten test? Huawei, jakoś tak. No. Tam jest kilka pytań, na które wszystkie muszą być twierdzące, żeby uznać dany papier za papier wartościowy. Jedno z pytań jest, kupuje dany środek, dane aktywo, licząc na zyski. A Circle mówi, jak można nazwać token, który jest notowany 1:1 do dolara i powiedzieć, że ktoś go kupuje licząc na zyski. To jest jedna z głównych linii obrony. Problem z tym testem jest taki, że on został sformułowany już dawno temu. To niech rządzący go zmienią. Tak, ale ja się z tobą zgadzam, Łukasz. To tak jak z testem Turinga, jak rozpoznać, że rozmawiasz ze sztuczną inteligencją. Dzisiaj ten test nie wyszedł. Test Turinga polegał na tym, że rozmawiam z tobą, nie wiem, czy jesteś sztuczną inteligencją, nagle się pytam, ile wynosi pierwiastek 8 stopnia z 1 286 002 i ty mi odpowiadasz od razu, no nie? Turing ale ChatGPT tak by odpowiedział. No, ale gdyby był zaprogramowany, że ma jednak... to wtedy będziemy się zastanawiali nad innymi pytaniami. No, ale ze stablecoinami jest coś na rzeczy, bo BUSD był wydany we współpracy z Paxem. Tak. Nie? I teraz Pax współpracuje z inną organizacją bardzo mocną, z PayPalem, przy wydawaniu ich stablecoina PYUSD, PYUSD, tak się nazywa ten stablecoin. On ujrzał światło dzienne, jeżeli mi pamięć nie myli, w sierpniu. No i niestety nie zyskuje popularności. No, znaczy coś tam się dzieje, ale nie o to Polska walczyła, jak to niektórzy mówią. W związku z czym weszli właśnie teraz, PayPal wchodzi w kooperację z Crypto.com, żeby wypromować tego stablecoina. To jest o tyle ciekawe, że no właśnie, tak jak mówisz, następuje atak na stablecoiny w Stanach. Jednocześnie pojawiają się nowe stablecoiny, wydawane wespół z tymi, którzy byli wcześniej atakowani. Powstają alianse pomiędzy Circle i Binance, a mamy przecież jeszcze regulacje MiCA, które wchodzą w przyszłym roku i one są bardzo, bardzo obciążające. Po pierwsze są bardzo obciążające, a jednocześnie cały czas powiem, że są jeszcze niejasne, bo zobaczymy, jak one w praktyce będą wyglądały. Dość, żeby powiedzieć, że jeżeli Kanga czy jakakolwiek inna europejska giełda będzie chciała mieć na swojej platformie stablecoina jakiegokolwiek, to musi mieć pisemną zgodę emitenta. Mało tego, jeżeli ten emitent nie postara się o specjalną taką licencję na terenie Unii Europejskiej, to jest licencja pieniądza, EMI, tak się nazywa, to giełdy europejskie nie mogą obracać tym stablecoinem, chyba że ta giełda zdobędzie właśnie tę licencję, a od razu powiem, że taka licencja, o której teraz mówimy, w świecie bankowym jest bardzo, bardzo ciężka do zdobycia. Przez banki nie, ale przez instytucje niebankowe tak. Jest ciężka i droga. Tak? To nie tylko chodzi o aspekt finansowy, że to dużo kosztuje, ale to jest po prostu też obarczone wieloma formalnymi
wymogami. A teraz ja dorzucę do tego koszyka związanego ze stablecoinami jeszcze jeden bardzo istotny czynnik. Otóż wiemy w tej chwili, że cała nasza gospodarka, mówię teraz o gospodarce światowej, opiera się na długu. Na długu związanym z tym, że banki centralne emitują pieniądze. Uprośćmy to. Tak. Wiemy, że nie tylko banki centralne, że to banki są tak naprawdę drukarkami, ale uprośćmy. Generalnie rządy potrzebują pieniędzy. Rządy potrzebują pieniędzy, w związku z tym emitują swoje papiery dłużne. I pożyczają kasę od banków. Tak, tylko że zaczyna się robić problem, bo nikt nie chce kupować tych papierów dłużnych. Przypomnę, sytuacja, która teraz miała miejsce parę dni temu w Stanach Zjednoczonych. Rząd amerykański walczył o zatwierdzenie planu wydatków, zwiększenie tak naprawdę debetu, który będzie mógł zaciągnąć, bo mu się skończyły pieniądze. No i długa walka, dosłownie godzinę przed godziną 0 został przegłosowany i zatwierdzony plan wydatków, który zaproponował rząd, czyli nowej pożyczki i jak ją wydawać. Gdyby nie zostało to zatwierdzone, to rząd przestałby płacić pracownikom, urzędnikom, instytucjom, zniknęłyby czeki na pensje, między innymi oczywiście. No i jest problem, byłby problem. Udało się, rząd będzie sprzedawał papiery dłużne. Dlaczego to jest problem? No bo Fed walczy z inflacją. Tak. Fed chce zmniejszyć ilość pieniądza, chce, żeby było mniej, a rząd chce drukować pieniądze. Tak. To są dwie zwalczające się siły. No i teraz mamy takie małe pytanie, a kto kupuje w tej chwili takie rządowe obligacje? No, Tether. Na przykład się okazuje, że jednym z istotnych klientów jest Tether, który skupuje, nie trzyma pieniędzy na koncie dolarów, tylko skupuje obligacje rządowe. I to może również wyjaśnić, że wokół Tethera rumor ucichł. No i teraz popatrzmy na nasz rynek europejski. Otóż Unia Europejska ma dokładnie ten sam problem. Potrzebuje pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. I tu się okazuje, że no może USDC nie jest czymś fajnym dla Unii Europejskiej, ale Euro-C już byłoby interesujące. I widać jakieś ruchy, które się dzieją wokół Euro-C. Bardzo możliwe, że w przyszłym roku zobaczymy bardzo duży wzrost znaczenia Euro-C. Nie zdziwiłbym się, jakby się okazało, że jedynym stablecoinem zatwierdzonym do obrotu w Unii Europejskiej będzie na przykład Euro-C. No, to taka moja hipoteza. Będziemy mogli wrócić do tego za jakiś czas. Pytanie od Ryszarda. Zastanawiam się, czy będziemy w stanie na nie odpowiedzieć. Najwyżej weźmiemy na tapet kiedyś na jakimś no comment. Czy uważacie, że w nadchodzącej hoście BCH, czyli Bitcoin Cash, będzie odgrywał dużą rolę na przykład dlatego, że ludzie uznają, że cena Bitcoina jest już za wysoka. Jak porównuję ostatnie zmiany na Bitcoinie, również duże nerwowe zmiany są na Bitcoin Cash. No, generalnie Bitcoin Cash, ten eksperyment się nie powiódł, w tym sensie, że rynek wybrał jednak Bitcoina klasycznego, jego wartość jest zdecydowanie większa niż Bitcoin Casha, więc tutaj na razie wygranym jest Bitcoin, ten stary model, tak? Czy Bitcoin Cash zyska na popularności, to zobaczymy. Na pewno możemy powiedzieć, że w bardzo wielu wnioskach, które były składane przez instytucje finansowe, Bitcoin Cash się pojawia. Pojawia się na przykład na giełdach japońskich, pojawia się w tych wnioskach, gdzie różne podmioty chciały uzyskać licencję. Także myślę, że Bitcoin Cash nie zniknie z rynku, to nie będzie jeden z projektów, który nagle przestanie istnieć, ale czy on zyska znacząco w porównaniu do Bitcoina, to dobre pytanie. Każdy, kto zna odpowiedź, to wygrywa, tak samo jak wygrywa każdy, kto zna odpowiedź na inne bardzo ważne pytanie. Tak. Mianowicie, jakie, powiedz Sławku? No, prowadzimy tutaj konkurs, w ramach którego prosimy zawsze co tydzień o to, żeby zaprognozować cenę Bitcoina na Kandze
we wtorek o godzinie 9, jaka się pojawi i oczywiście, żeby od razu wszystkim tym, którzy zarzucą nam, że to jest jakaś loteria czy losowość, no to tutaj wymagamy tego, żeby ta cena była zawsze prognozowana na podstawie swojego doświadczenia, intuicji i wiedzy, którą zebrało się przez wszystkie analizy lata. technicznej, Tak, analizy fundamentalnej. Tutaj chodzi nam zdecydowanie o to, żeby to nie było losowanie, tylko chodzi o to, żeby każdy, kto ma jakąś predykcję, zbudował jakiś model, żeby podzielił się tym, jaką on uważa, że ma cenę i napisał nam w hashtagu kwadrans z Kangą 170 i później 5 cyfr oznaczających cenę Bitcoina wyrażoną w dolarach, a konkretnie w USDT, jaka będzie za tydzień o 9 polskiego czasu, 9 rano na rynku BTC do USDT. I nagrodą zawsze jest 1/10 łapek w górę. To znaczy patrzymy, ile pod tym nagraniem, które w tej chwili mamy, będzie łapek w górę, dzielimy to przez 10 i tyle Kang przydzielamy jako nagrodę. Przy czym ważne jest to, że wybieramy tego, kto był najbliższy cenie faktycznej, ale jeżeli ten najbliższy różnił się od tej właściwej ceny o $25, to następuje kumulacja i przychodzi na kolejny tydzień. Tak, i uwaga, taką sytuację mieliśmy w tym tygodniu. Czyli nikt nie wygrał? Tak, ktoś podał cenę, dokładnie Benito THX 4079 i różniła się ta cena o $51. On był tutaj takim... A ja mówiłem tydzień temu, że same byki są, bo podawali wysokie ceny, a to się okazuje, że nikt nie przewidział takiego obrotu sytuacji, jaka jest teraz. Jedna informacja, skoro mówiliśmy o łapkach w górę, to oczywiście skoro jesteście z nami, to zakładam, że uważacie, że materiał jest interesujący, podzielcie się nim ze swoimi znajomymi, dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz techniczny, zasubskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnych materiałów, które będą od nas, a obiecujemy, że ten miesiąc, październik i listopad to będą bardzo, bardzo gorące miesiące. Może pogoda nie będzie nas rozpieszczała, ale na pewno na Kandze będzie dużo emocji, dużo będzie się działo. Tak jest. Nagroda z dzisiaj to 46,4 KNG, ona przechodzi na kolejny tydzień. Tym bardziej się opłaca teraz wytężyć swój umysł i spróbować przewidzieć, jaki będzie kurs Bitcoina. Tak. Patrzę, jakie są tutaj pierwsze typowania. No, nikt nie dał 31, ale ktoś dał 25,500. Dobrze, zobaczymy. Jeszcze jeden ważny komunikat. Dzisiaj wszyscy użytkownicy Kangi dostaną maila z prośbą o to, żeby wziąć udział w ankiecie. Wiem, że to jest taki najlepszy dla nas sposób. Proszę, jeżeli oglądasz ten materiał, sprawdź swoją skrzynkę, czy nie dostałeś tego maila i proszę udziel odpowiedzi. W ten sposób monitorujemy zadowolenie naszych użytkowników z naszych usług i to też wskazuje nam kierunek, w którym powinniśmy podążać. Wielka prośba, żeby monitorować swoją skrzynkę mailową. No i co, Łukasz, albo bierzemy jeszcze jakiś nowy temat na tapet. Tak, jeszcze jeden ważny komunikat, ale to powiem zaraz. Też ciekawy konkurs będzie, miliony czegoś będzie do wygrania, ale to zaraz. Dobra, komentarz czy news? Ja tylko taki króciutki news. Zbliża się proces FTX-a i Samuela Bankmana. Dziwna rzecz się stała. Nagle nastąpił ruch bo nie wiem, czy pamiętasz, jak FTX zgłosił bankructwo, to potem nagle był włam i ukradli mu ETH. Bardzo dużo ETH mu ukradli. No i te środki leżały na jakimś koncie i właśnie się ruszyły. Więc tutaj już się pojawiają jakieś spekulacje, że to jest związane właśnie z tym, że zbliża się ten termin rozpoczęcia rozprawy. Powiem tak, mówi się o tym, że dużo ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć w czasie tej rozprawy. No to a propos ciekawych rzeczy, to nie wiem, czy słyszałeś o Dokwonie, czyli liderze Terra Luna. Oto okazuje się, że wyciekły jego prywatne rozmowy ze współpracownikami ze Slacka. Slack, przypomnijmy, to taki bardzo popularny wewnętrzny komunikator. Mówię wewnętrzny, bo firmy z niego korzystają. No i okazuje się, że w 2019 roku, to jest parafraza, zakładam, że my dowiemy się o tym w przyszłości, Do Kwon omawiał, jak realizować fałszywe transakcje po to, żeby wpływać na rynek.
Sam Do Kwon w odpowiedzi powiedział, że to jest wyrwane z kontekstu, ale no, szykuje się. I teraz, uwaga, teoria spiskowa. Teraz bardziej myślę o tym, że Do Kwon specjalnie dał się złapać w Czarnogórze. Żeby nie być ekstradowany do Stanów i do Korei Południowej. Obydwa państwa chcą go ekstradować i cały czas jakby ta ekstradycja jest odmawiana. Czarnogóra na przykład mówi, że oni najpierw muszą się rozliczyć z nim, że korzystał z fałszywych dokumentów. Natomiast wydaje mi się, że on wiedział, że to jest kwestią czasu, że go złapią. I faktycznie, gdybym był na jego miejscu, tak mi się wydaje, to wolałbym siedzieć w czarnogórskim więzieniu, chociaż zakładam, że akurat więzienia w Korei Południowej i w Stanach Zjednoczonych mają powiedzmy parę gwiazdek więcej, ale ostatecznie wymiar kary czy surowość tamtejszych wymiarów sprawiedliwości może być zdecydowanie większa. Zobaczymy, czy nawet jak wyjdzie z więzienia w Czarnogórze, czy go wtedy nie przechwycą wymiary sprawiedliwości Korei czy Stanów. Ale zawsze na przykład uwaga, teraz mówię coś, co znam tylko z prasy kolorowej, żeby jakieś państwo ekstradowało kogoś do innego państwa, nawet jak mają umowę, to najpierw lokalny sąd ocenia, czy wymiar kary, który może być wymierzony w tamtym państwie, do którego będziesz ekstradowany, nie będzie zbyt surowy. Okej, dobra, tego nie znam. Tak, i ja myślę, że tutaj będą się tym bronić. Dobra, chciałem powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu na Kandze rozpoczął listing jeden z projektów, Meta Tower. To jest projekt, który się u nas wylistował i w tym tygodniu będzie bardzo ciekawy konkurs organizowany w związku z tym listingiem. Do wygrania będzie ponad $3000 i teraz spoglądam tutaj na naszego operatora. I uwaga, czytam z promptera, to jest bardzo ważne, ale to też pojawi się na naszych social mediach. Nagroda za pierwsze miejsce to będzie $300 USDT, wyrażone w USDT, plus to jest 30 czy 3000? 30 000 tokenów MT Tower, za drugie miejsce 150 USDT plus 1500 tokenów MT Tower, 15 000, przepraszam. Mam astygmatyzm, to dlatego i za trzecie miejsce 50 USDT i 5000 tokenów MT Tower. Proszę śledźcie informacje, które pojawią się dzisiaj, jak zdobyć właśnie te nagrody. No a my trzymamy kciuki. Nagrody niemałe, więc myślę, że warto spróbować swoich sił. To jest konkurs typu Hodl and Win. Zobaczymy, ile osób weźmie udział. Zobaczymy też, komu się uda wygrać. Każdy ma takie same szanse. Zachęcamy do tego, żeby wziąć udział w konkursie. Tak jest. No i myślę, Łukasz, że chyba... Prawie godzina. Tak, że prawie godzina, żeśmy się rozgadali, jak zwykle. No to co, okrzyki? Okrzyki, BCK, Bitcoin ciągle królem. A ja odpowiem KNF, Kanga na fali i tutaj jeszcze tylko nawiążę do kontaktu, że sprawa, bo Dari Soko o to zapytał, na jakim etapie jest sprawa z KNF-em. Za dużo nie możemy ujawniać, ale jakby to powiedzieć? Jest dobrze? Przechodzimy z gry środkowej do końcowej dla tych, którzy grają w szachy. No i tyle. W takim razie dzięki, Łukasz. Dziękuję, Sławku. To jest kwadrans prowadzony przez nas pierwszy od 2 miesięcy. Tak. Trochę czasu minęło, tak. Dlatego prawie 4 kwadranse. Tak jest. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, ocencie ten odcinek w komentarzach. Hej. Cześć.